W miejscowości Sadów w gminie Koszęcin znajduje się jeden z najstarszych kościołów na Śląsku. Kościół pod wezwaniem świętego Józefa. Sama miejscowość ma bogatą historię. Wymieniana była już w 1295 roku w kronice łacińskiej biskupa wrocławskiego. Pierwszy kościół istniał już prawdopodobnie, tak jak i parafia, w połowie XIII wieku. Aktualną świątynię wybudowali w 1331 roku ojcowie z zakonu cystersów. W okresie reformacji kościół należał do wspólnoty protestantów. W roku 1671 po przejęciu kościoła przez katolików odbyła się ponowna konsekracja i poświęcenie odnowionego kościoła pod wezwaniem świętego Józefa. Do XX wieku budowla murowana z polnych głazów tzw. narzutowych była przybudowana wcześniej w XIV i XVII wieku. Pierwotnie romańska, później gotycka z elementami baroku. Kościół jest orientowany, a prezbiterium i nawa zamknięte wysokimi dachami siodłowymi. Nad nawą ośmioboczna barokowa wieżyczka z sygnaturką. W północnej części kościoła XVII-wieczna kaplica świętej Jadwigi, ufundowana przez rodzinę Wirbskich, właścicieli Sadowa, a pod kaplicą krypta dziedziców Sadowa i Wierzbia, Wirbskich, Siemięckich, Grotowskich, Goczałkowskich i Hochbergów. W południowej części kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1650 roku, a pod nią krypta protestanckich właścicieli Rusinowic. Pod głównym ołtarzem krypta z prochami proboszczów i osób zasłużonych dla Sadowa, sołtysa Antoniego Wieczorka i dziedzica von Schilla. Ołtarz główny, barokowy z połowy XVII wieku z rzeźbami świętego Dominika i świętego Franciszka, a w górnej części rzeźby świętego Piotra i świętego Pawła. Ołtarze boczne z XVIII wieku z rzeźbionymi kolumnami o motywach roślinnych, z obrazami Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz świętej Barbary. Ponadto barokowa XVIII-wieczna ambona z obrazem świętego Tomasza z Akwinu oraz drewniany chór muzyczny z organami z XVIII wieku. Aktualnie ołtarz główny oraz boczne, a także pozostała część kościoła poddawana jest starannej renowacji. Obok kościoła XVIII-wieczna dzwonnica, w dolnej części kamienna, a w górnej drewniana o konstrukcji słupowej, zwieńczona hełmem baniastym z ośmioboczną latarnią. Wewnątrz dzwonnicy 5 dzwonów, w tym 2 szczególnie cenne z 1456 roku oraz 1556 roku. Ze względu na swoją wartość obiekt znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego.